Siemanko. W dzisiejszym nagraniu zaprezentuję Wam jeden z moich projektów, mianowicie jest to Maserati 3200 GT. Jest to pojazd zaprojektowany przez firmę Italdesign, czyli przez firmę pana Giugiaro. Na cały świat wyprodukowano ich troszkę ponad 4500 sztuk, a w UK zostało około 200 sztuk. Ten samochód został wyposażony w jednostkę benzynową na podwójnej turbosprężarce o pojemności 3,2 litra i mocy trochę ponad 370 koni. Jest to ogólnie silnik, tak samo jak i zawieszenie i układ hamulcowy. Jest to produkt firmy Ferrari. Na podstawie tego też modelu zaprojektowano jeden z bolidów, czyli Maserati 320S. Jeszcze z innych ciekawostek to jest to pierwszy pojazd na świecie, który został wyposażony w lampy w technologii LED. Ogólnie jeśli chodzi o konkretnie ten egzemplarz, to tutaj już mamy zrobione całe zawieszenie, wszystko jest nowe, cały układ hamulcowy oraz ogumienie to jest nowe, także to odpada. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jako że tak naprawdę nigdy nie miałem nawet w sumie okazji przetestować pełnej możliwości tego pojazdu, jako że prawdopodobnie jest uszkodzona uszczelka pod głowicą i wbija ciśnienie do układu chłodzenia. Ogólnie problemem jest dostępność części, ale myślę, że z tym sobie poradzę. W międzyczasie, gdy będziemy rozbierać silnik, sprawdzimy wszelkiego rodzaju niedoskonałości zostawione przez fabrykę. Oczywiście zrobimy to wszystko pod kamerą, także będziecie mieli co oglądać. Drugą awarią jest to czasami niedziałająca przepustnica. Trzecią awarią to jest jakiś złodziej prądu, czyli po prostu rozładowuje coś akumulator. Później z ulepszeń to dołożymy sobie sterowanie centralnym zamkiem na pilota. Przyciemnimy troszeczkę szybki. Później tutaj na reflektory przednie nałożymy folię albo delikatnie przyciemniającą, albo tak zwaną neochrom. Felgi zrobimy w jakiś ciemniejszy kolor, dołożymy dystanse, żeby były lepiej spasowane do karoserii. Zrobimy sobie wydeszek, żeby był troszeczkę bardziej wydajniejszy. No i oczywiście doprowadzić ten pojazd do perfekcji, jako że tutaj, jak widzicie, jest kilka wgniotek. Nie jest to wszystko spasowane tak, jak powinno być, jako że zderzak był robiony, bo było zahaczone o krawężnik. Też widać jakieś tam, powiedzmy, już bąbelki delikatne, jako że troszkę lat ten samochodzik już ma, także tutaj są jakieś ślady właśnie pierwsze korozji. No i wiadomo, to doczyścić wszystko. Tutaj jakieś delikatne są ryski, także to dopolerować. Zaraz Wam pokażę wnętrze i silnik. Dobra, więc jeśli chodzi o wnętrze, to wszystko jest w stanie bardzo dobrym. Tutaj będzie trzeba było odrestaurować drobne po prostu już takie przytarcia skóry, ale to nie jest jakiś duży problem. Oczywiście to wszystko doczyścić. Tutaj usunąć ten stojak na telefon. I co? I tutaj myślę, że z wnętrzem to nic nie będzie robione, jako że, tak jak mówię, wszystko jest w stanie bardzo dobrym, wszystko jest obite skórką, podsufitka też jest jakiś zamszyk i to wszystko się fajnie prezentuje. Także przejdźmy do silnika. I tak, tutaj, tak jak mówiłem, jest prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, bo wbija w układ chłodzenia praktycznie całą kompresję. Tak samo trzeba zerknąć na przepustnicę. Tutaj te pokrywy wszystko odmaluję, w sensie w tym samym, na ten sam efekt. Plus kolektor ssący oraz tutaj te pokrywy na cewki, to chyba zrobię na czarno. Wszystko doczyścić, pozakładać osłonki i to wszystko będzie fajnie wyglądało. No i wiadomo, później dorzucić troszkę koni, żeby jednak to ponad 400 koni było. Tutaj jeszcze z takich ciekawostek to zalecany olej przez producenta. Jest to olej Selenia Racing 10W60. Co? Ja się biorę za rozbieranie tego. Tylko muszę ustawić kamerki, żebyście widzieli, co robię. I widzimy się chyba w następnym nagraniu. Oczywiście tam dołożyłem taką opcję wspierania kanału, także zapraszam do subskrypcji.
jako że wspierający to nagranie i tak samo wszystkie następne widzą wcześniej, zanim zostają jeszcze opublikowane. Także zapraszam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Na razie, cześć.